Cześć, dzisiaj zapraszam Was na test klawiatury mechanicznej od marki KeyBoom. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Oto klawiatura marki KeyBoom. Wersja klawiatury to Phantom 81 Lite i mamy tutaj dwie wersje kolorystyczne, które troszeczkę różnią się wyposażeniem. Przełączniki są te same. Są to przełączniki liniowe, które nazywają się Mochi. Są to przełączniki produkcji tego producenta, siła nacisku 40 gramów. Oczywiście mamy konstrukcję na uszczelce, czyli klawiatura bardzo fajnie tutaj amortyzuje, wielowarstwowa konstrukcja. Co na pewno tutaj się rzuca w oczy, to bardzo wesoły design obu tych wersji klawiatur. Zaraz Wam je pokażę z bliska, ale pokażę Wam też zawartość zestawu, ponieważ ona się troszeczkę różni, pomimo że to są dokładnie te same klawiatury. Jeśli chodzi o pudełko, standardowe informacje, klawiatura typu 75%, czyli jak dla mnie idealny układ. Niestety bez pokrętełka, ale trudno, nie wszystkie mają. 3 tryby łączności, dongiel, Bluetooth 5.0 i łączność przewodowa. Wbudowana bateria jest naprawdę duża, bo jest to aż 4000 mAh. I na początek zawartość zestawu klawiatury niebieskiej. Jest osłonka przeciwkurzowa, przydatna rzecz. Mamy bardzo fajną instrukcję, ponieważ jest to praktycznie taka książka. Wszystko jest wyraźnie rozpisane, kombinacje klawiszowe, parowanie, informacje o baterii i inne. Jak wymieniać switche, sterowniki, tak więc mamy to bardzo fajnie rozpisane. Jeśli chodzi o PCB, no to mamy tutaj gniazda 5-pinowe, czyli obsługa tak przełączników 3, jak i 5-pinowych. No i pod Bluetooth mamy 125 Hz, a przewodowo i pod donglem 1000 Hz, to też jest standard. Full N Key Rollover, to sobie sprawdzimy. Mamy też dwustronne narzędzie. Jedną stroną zdejmujemy nakładki, drugą wyjmujemy sobie switche, bo jest też hot swap. Jest przewodzik USB na USB typu C, biały oplot, paseczek do spięcia nadmiaru i przewód ma 1,80 m. No i w klawiaturze niebieskiej mamy naklejki, mamy ściereczkę i mamy 3 wymienne zapasowe switche, które jak widzicie bez nakładek są dużo cichsze. No i teraz zestaw zielony. Ponownie pokrywka przeciwkurzowa, ponownie ściereczka, przewód tak samo, instrukcja tak samo, switche ponownie 3, natomiast zamiast naklejek mamy garść wymiennych nakładek na kilka klawiszy. Tak to właśnie wygląda. Też jest w tej wersji narzędzie do wyjmowania switchy. No i klawiatura niebieska z bliska. Bardzo ciekawe nakładki, dużo tutaj się dzieje, po prostu mamy jakieś obrazki, grafiki i tak dalej. Czcionka jest dość wyraźna mimo tych kolorowych nakładek. Escape jest takim prezentem. Mamy logo KeyBoom. Obudowa wykonana jest z takiego błyszczącego tworzywa, ale wydaje się być dobrej jakości. Klawiatura jest dość gruba. Tak więc mamy tutaj ten system z uszczelką, zabudowane LEDy, czyli non-floating key i przyciski umieszczone dość gęsto, natomiast nakładki bardzo gładkie w dotyku z takim elementem wklęsłym, żeby tutaj dobrze się palce trzymały. Tak to brzmi, jeśli chodzi o dźwięk. To były klawisze, spacja, Enter, Backspace. Tak więc dźwięk dość wyrazisty, taki konkretny. Stabilizatory bardzo dobre, tak na spacji, jak i na Enterze. Patrząc od spodu, klasyka, ponieważ małe i duże podwyższenia do wyboru. Jak otworzymy sobie tutaj duże podwyższenie, to mamy ukryty dongiel do łączności bezprzewodowej. No i 4 elementy gumowe stopujące. I jeszcze jedna istotna rzecz jest tutaj, czyli gniazdo zasilające i przełącznik trybów. Jak sobie włączymy, wygląda to naprawdę pięknie, pomimo że same nakładki nie przepuszczają światła, to te przestrzenie są na tyle duże i te diody na tyle mocne, że wszystko widać świetnie. Ale porównajmy sobie z drugim kolorem. Tak wygląda druga klawiatura. Mamy inne obrazki, mamy tutaj więcej zwierzaczków, jakichś żabek, listków i innych tego typu rzeczy. Jest jakaś tęcza. Tak więc kolorystyka jest zupełnie inna, ponownie błyszczące tworzywo. Natomiast reszta, jeśli chodzi o dźwięk, wygląd i poszczególne elementy, to jest dokładnie tak samo. Też mamy schowany dongiel. Też mamy włącznik, przełącznik trybów i podłączając klawiaturę ponownie mamy piękne RGB. Sprawdźmy sobie teraz, jak jest ze zdejmowaniem nakładek i wyjmowaniem switchy. Biorę narzędzie. Nakładki schodzą niesamowicie lekko, są bardzo dobrej jakości. Tutaj nie ma się po prostu do czego przyczepić, więc nakładeczki świetne, a same switche już sprawdzamy. Wyjmiemy sobie tego switcha. Ok, trzeba dobrze utrafić w odpowiednie miejsca. I powiem Wam, że siła nie była duża. Wyjmiemy jeszcze drugiego. Ok, trzymam i wyjmujemy. Powiem Wam, że wychodzą lekko. To jest oczywiście plus.
I teraz tak. Tak klika switch z nakładką, a tak bez nakładki. Czyli faktycznie one są ciche, a te nakładki powodują takie uderzenie o PCB. Natomiast gniazda faktycznie są 5-pinowe, dioda jest na dole w tym przypadku. Mamy stabilizatory dobrej jakości, mamy wielowarstwową konstrukcję. Tutaj widać kolejną warstwę akrylową, potem uszczelki, pianki. Tak więc wszystko jest tutaj zrobione z głową. Naprawdę solidnie, nie jest to jakaś pierwsza, lepsza klawiatura od Chińczyka, tylko naprawdę przemyślany i solidnie wykonany sprzęt. Ta błyszcząca obudowa jest dość charakterystyczna, ponieważ najczęściej, jak obudowa jest z tworzywa, to jednak jest matowa, a tutaj one są i zaokrąglone, i takie fajnie połyskujące. Oczywiście wszystko kwestia gustu. Gdybyście wymieniali przełącznik, to trzeba go osadzić w taki sam sposób, jak wyszedł, czyli maksymalnie pionowo względem gniazda. Patrzymy, gdzie są bagnety, dioda jest odwrócona do dołu, czyli bagnety będą na górze. Tak więc musimy ustawić sobie przełącznik, delikatnie go tam opuszczamy. Jak mamy pewność, że leży dobrze, to dociskamy, klika i jest zamontowany. Tak więc nie jest to nic trudnego. Drugi nakładamy, wracają także nakładeczki, spacja, page down i pozostałe kursory. OK. No i wszystko działa, jest super. No i co, zostało pokazać Wam software i wszystkie efekty LEDów. Zapraszam do sprawdzenia oferty partnerów kanału. Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko, X4 Race, ręczne hamulce do kierownic. Linki do oferty w opisie filmu. Pokażę Wam teraz software, który jest online, jest to aplikacja VIA, więc wybieramy sobie urządzenie, autoryzujemy. I musimy oczywiście najpierw pobrać sobie odpowiedni plik JSON, załadować tutaj, żeby po prostu układ klawiatury się wgrał, żebyśmy mieli dostępne wszystkie opcje. Mamy możliwość przetestowania klawiatury, czyli sprawdzamy sobie, czy każdy klawisz działa. Do tego mamy różne tutaj efekty dźwiękowe. No i następnie mamy zakładkę, gdzie możemy nadawać inne funkcje dostępnym klawiszom. Czyli na przykład tutaj na ten klawisz wrzucę sobie zupełnie przykładowo, żeby to był klawisz A. Mam A, sprawdzamy. Naciskam A, mam A, naciskam ten klawisz i mam też A. Czyli po prostu zmieniłem funkcję przycisku i możemy sobie zrobić kilka różnych profili, gdzie na każdym po przełączeniu będziemy mieli zupełnie inny zestaw funkcji. Tak więc mogą to być funkcje podstawowe, funkcje medialne, funkcje makro, przełączanie warstw, funkcje specjalne, są opcje LEDowe i zakładka Custom. Możemy nagrywać sobie makra, czyli kombinację klawiszy i też sobie gdzieś wstawić pod poszczególne przyciski. Opcja Save i Load, a także zakładka z LEDami, gdzie mamy do wyboru wiele efektów. LEDy możemy wyłączyć. Może to być Solid Color, czyli pojedynczy kolor, który sobie wybieramy i zmienia się to tutaj w locie. Następny efekt Alpha Mods i w niektórych efektach do wyboru mamy prędkość, jak i jasność. Tą jasność możemy dość płynnie regulować i pomimo, że te nakładki nie przepuszczają światła, to moim zdaniem klawiatura jest naprawdę jasna. Następnie gradient up and down, left right. Klasyka, czyli oddychanie. I pokazuję Wam teraz po kolei dostępne efekty. No niektóre wersje to jest jeden efekt po prostu rozbity na 4 takie indywidualne efekty. Więc do wyboru jest tego dużo. Nie zabrakło oczywiście też wielu efektów reaktywnych.
też są one do siebie podobne. Efekt splash. No i już jesteśmy przy końcówce. Mamy multi splash, czyli taka potężniejsza wersja. Następnie jeszcze solid splash. Bardzo podobny solid multi splash. Efekt starlight. Który dostępny jest jeszcze w dwóch podobnych, ale jednak różniących się trochę wersjach. No i ostatnie co mamy to River Flow. OK. I też możemy oczywiście zmienić sobie kolor, czy prędkość efektu, a także jasność. Natomiast co ciekawe, nie mamy tutaj możliwości programowania własnego efektu, ale generalnie myślę, że wygląda to OK i tak jest tego wszystkiego dużo. Jeśli chodzi o anti-ghosting, no to poprzez przewód mamy najszybszą reakcję, niesamowicie szybko tutaj wszystko reaguje. Możemy też wcisnąć wiele kombinacji klawiszy jednocześnie. Podobna prędkość reakcji jest poprzez dongla, są minimalnie większe opóźnienia, natomiast dużo większe opóźnienia będą przez Bluetooth, ponieważ wtedy klawiatura działa ze znacznie obniżonym próbkowaniem, natomiast działa po prostu dłużej, ponieważ mniej razy na sekundę klawiatura przekazuje informacje do komputera, no i wtedy po prostu możemy uzyskać najdłuższy czas pracy na baterii. Oczywiście regulację jasności czy prędkości efektów mamy także z poziomu klawiatury, więc jeśli sobie obniżycie jasność tych LEDów, albo nawet je wyłączycie całkiem, to wtedy uzyskacie naprawdę długi czas pracy na baterii. Tak więc najdłużej poprzez Bluetooth, a trochę krócej poprzez dongla. Mimo wszystko bateria jest dość mocna, dość solidna i na te kilkadziesiąt godzin pracy na jednym ładowaniu ta klawiatura będzie pracować. Ok, podsumowując, solidne klawiatury, bardzo ciekawa kolorystyka, niezła jakość wykonania, a do tego ceny, jak na klawiaturę mechaniczną, atrakcyjne. Gdybyście chcieli sprawdzić ceny tych klawiatur, to macie oczywiście w linkach w opisie filmu. Dajcie znać w komentarzu, która wersja bardziej przypadła Wam do gustu, a jeśli film Wam się dobrze oglądało, warto zostawić łapkę w górę, udostępnić film, no i także subskrybować, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się!